W dzisiejszym odcinku zapraszam Was do Stargardu. Zobaczymy Basztę Morze Czerwone, czyli najwyższą basztę obronną w Polsce. Bramę Pyrzycką, która jest jedną z najbardziej imponujących bram w stylu gotyckim, rynek staromiejski z neobarokowymi kamienicami, odwachem, pomnikiem kolejarza, czy ratuszem wybudowanym jako hala kupiecka, jedynym spośród pomorskich ratuszów, nie mającym podcieni, kolegiatę Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata, która jest jedną z największych gotyckich świątyń w regionie, oraz Bramę Młyńską, czyli jedyną zachowaną bramę wodną w Polsce. Stargard narodził się z mgieł dawnych słowiańskich osad w VIII wieku jako Zitari-Groda, Stary Gród nad Iną. W 1243 roku książę Barnim I nadał mu prawa miejskie, czyniąc go jednym z najstarszych miast regionu. Leżąc na skrzyżowaniu szlaków handlowych, szybko rozkwitł jako centrum wymiany towarów, przyciągając kupców z dalekich krain. W XIV wieku dołączył do potężnej Hanzy, co przyniosło prosperity i burzliwe sojusze. Przez wieki przechodził z rąk do rąk, od Pomorzan do Brandenburczyków, potem Prusaków. Wojny, jak 30-letnia, siały spustoszenie, ale miasto zawsze się odradzało. II wojna światowa przyniosła ruiny, lecz po 1945 roku Stargard odrodził się w Polsce, stając się dynamicznym ośrodkiem. Czas na opowieść o perełce prawosławia, cerkwi świętych apostołów Piotra i Pawła. W 1890 roku Niemcy budują tu neogotycki kościół reformowany, Christuskirche, z czerwonej cegły, wieżą i witrażami dla niemieckich i francuskich wiernych. Po wojnie wysiedleni Ukraińcy i Białorusini, głównie prawosławni, ożywiają to miejsce. Parafia powstaje w 1953 roku, a rok później świątynia staje się cerkwią, poświęconą w 1964 roku przez biskupa. W 2013 roku dwukrotnie zdewastowana przez wandali, ale parafia nie daje za wygraną. Dziś to centrum kultury. Przenieśmy się do serca średniowiecznego Stargardu, kościoła rzymskokatolickiego pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Ta gotycka perełka narodziła się w XIII wieku z rąk Joannitów, rycerzy zakonnych, którzy sprowadzeni przez księcia Bogusława I wznieśli tu klasztor i prostą kaplicę. Ale to nie koniec. W 1408 roku mieszkańcy, marząc o najpiękniejszej świątyni na Pomorzu, zaczęli wielką rozbudowę. Wieża z inskrypcją strzeże wejścia, a wewnątrz halowy korpus z gwiaździstymi sklepieniami i obejściem kaplic, inspirowane słynną kolegiatą mariacką. Co ciekawe, świątynia należy do parafii świętego Józefa. Jego nazwa pochodzi od niewielkiego kościoła, który stał w jego pobliżu. Warto zaznaczyć, że świątynia wraz z wieżą ma aż 99 metrów wysokości i jest 8. najwyższym kościołem w Polsce. W 1896 roku w Stargardzie wznosi się wieża Ciśnień, neogotycka perła inżynierii, wysoka na imponujące 65 metrów. To najwyższa taka konstrukcja w Polsce, górująca nad Parkiem Chrobrego jak strażnik dawnych czasów. Nie była to zwykła budowla. Zaopatrywała w wodę parowozy pędzące po torach, mieszkania i urzędy dzielnic kolejowych. Baszta Morze Czerwone to imponująca wieża, zbudowana na przełomie XV i XVI wieku. Mierzy aż 34 metry wysokości i jest najwyższą basztą obronną w Polsce. Jej nazwa pochodzi z legendy z czasów wojny 30-letniej. Podczas krwawej potyczki między wojskami brandenburskimi a szwedzkimi krew poległych rozlała się po ulicy jak Czerwone Morze.
Inne legendy mówią o zrzucaniu skazańców ze szczytu wieży, po których zostawały czerwone ślady. W baszcie był kiedyś loch więzienny, a dawniej służył jako punkt widokowy. Dziś to symbol średniowiecznej potęgi Stargardu. Brama Pyrzycka to jedna z najbardziej imponujących bram miejskich Stargardu, wzniesiona pod koniec XIII wieku wraz z murami obronnymi. Początkowo miała kamienną podstawę o wysokości 6 metrów, a w 1439 roku nadbudowano ceglane kondygnacje, dodając obronny ganek ze strzelnicami. Brama przetrwała pożary jak ten w 1666 roku i zniszczenia II wojny światowej. Odbudowano ją w latach 50. XX wieku, czyniąc pierwszą siedzibą muzeum. W stylu gotyckim ma kwadratową bazę 11 na 11 metrów, ostrołukowy przejazd z broną i 2 schodkowe szczyty z blendami. Obecnie Brama Pyrzycka stanowi jeden z obiektów administrowanych przez muzeum, a część pomieszczeń użytkuje Stargardzka Izba Gospodarcza. Kościół Świętego Ducha to neogotycka perła z 1877 roku, wzniesiona na ruinach średniowiecznego szpitala z 1364 roku. W 1635 roku Szwedzi celowo podpalili kościół podczas wojny 30-letniej, by odsłonić pole ostrzału. Przetrwał stulecia dewastacji, by w 1945 roku stać się miejscem pierwszej polskiej mszy w powojennym Stargardzie, symbol nowej ery. Wysoka na 50 metrów wieża widoczna jest już z daleka. W Parku Piastowskim króluje basteja, unikatowa XVI-wieczna basteja z murów miejskich, zwieńczenie fortyfikacji od Bramy Pyrzyckiej. Jedyna taka na Pomorzu. Odnowiona w 2013 roku. Dziś to Muzeum Archeologiczno-Historyczne. Ponad 300 zabytków, hologramy i interaktywne wystawy o Stargardzie od średniowiecza po XX wiek. Baszta Tkaczy. To XV-wieczna strażnica, wysoka na 31 metrów, jedna z najokazalszych w Polsce. Zbudowana z cegły, cylindryczna na kwadratowej podstawie, zwieńczona krenelarzem i stożkowym dachem nazwa. Od cechu tkaczy, którzy bronili tu murów. W przyziemiu mieści się loch więzienny, a całość baszty dzieli się na 8 poziomów przystosowanych do obserwacji i obrony. Baszta Tkaczy nazywana jest także basztą lodową, ponieważ służyła również jako składnica lodu. Baszta Jeńców zbudowana została w XIII wieku, a przebudowana na przełomie XV i XVI wieku. Ta cylindryczna wieża o wysokości zaledwie 13 metrów kryje mroczną tajemnicę. Tu przetrzymywano jeńców wojennych, stając się symbolem dawnych bitew. Ciekawostka, to jedna z 4 zachowanych baszt w mieście, obok potężnej Morza Czerwonego, wpisana w system fortyfikacji z czasów Hanzy. Kolegiata Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata w Stargardzie to prawdziwa perła gotyku ceglanego na Pomorzu Zachodnim. Jej historia sięga 1242 roku, kiedy powstała drewniana świątynia jako wotum za lokację miasta. Pierwsza murowana wersja z cegły powstała w latach 1292–1324, a pełną formę bazyliki zyskała po rozbudowie do 1500 roku. To jedna z największych gotyckich świątyń w regionie, długa na 79,5 metra, szeroka na prawie 38 metrów,
z nawą wysoką na 32,5 metra, co czyni ją najwyżej sklepionym kościołem w Polsce. Kościół przetrwał pożary, wojny i reformacje, stając się luterańskim w XVI wieku, a katolickim ponownie w 1957 roku. Legenda mówi, że asymetryczne wieże, wysoka północna i niższa południowa, wynikają ze sporu rajców o dedykację dla papieża czy cesarza, przerwanej przez wojnę. Od 1995 roku to kolegiata, a w 2010 roku uznana za pomnik historii. Widoczna z daleka, często mylona z katedrą, symbolizuje aspiracje średniowiecznego Stargardu. Rynek staromiejski został wytyczony w połowie XIII wieku podczas lokacji Stargardu na prawie magdeburskim. Od wieków jest centrum życia społecznego i handlowego. Tu krzyżowały się szlaki handlowe Hanzy, a bogaci kupcy budowali swoje rezydencje. Rynek to nie tylko plac, to dawne centrum handlowe. Od średniowiecza kwitł tu handel zbożem, solą i mięsem, obok rynków rybnego i mięsnego. Stały tu wagi miejskie, apteka rady i eleganckie hotele. W centralnym punkcie stoi imponujący ratusz, najokazalszy średniowieczny obiekt tego typu na Pomorzu. Obok znajdziecie odwach i resztki baszty, dodające uroku temu miejscu, czy nawet pomnik kolejarza. Przed II wojną światową rynek tętnił życiem, z pięknymi kamienicami jak Lowen Apothekę z XV wieku, czy pomnikiem Germanii. Niestety, wojna zniszczyła wiele zabudowy, zmieniając jego wygląd. Ciekawostka, w 2025 roku na rynku wystawiono oryginalny stół łowiecki z 1598 roku, należący do księcia Jana Fryderyka, idealny na wakacyjną wizytę. Dziś to miejsce spotkań, otoczone zabytkami gotyku ceglanego. Ratusz staromiejski wybudowany został w 1250 roku jako hala kupiecka, służył rajcom i targom. To jeden z najstarszych zabytków Stargardu. Przeżył pożary w 1540 i 1945 roku. Odbudowany z popiołów, stracił archiwum miejskie w XVII wieku. Unikat. Jedyny ratusz na Pomorzu bez podcieni. Warto popatrzeć na szczyt. Znajduje się tam kunsztowny maswerk sieciowy, arcydzieło gotyku, inspirujące inne budynki. Codziennie o godzinie 12 rozbrzmiewa hejnał Waldemara Cieślaka. Dom Procena to gotycka perła z XV wieku. Ten hanzeatycki skarb kupców przetrwał pożar w 1635 roku, jako jedyny z 6 średniowiecznych magazynów. W XVII wieku zyskał bogate blendy stargardzkie, inspirowane sąsiednią kolegiatą mariacką. Szczyt zdobią łuki i maswerki, symbolizujące potęgę handlu. Arsenał to budynek wzniesiony na przełomie XIV i XV wieku. Dwukondygnacyjna, ceglana budowla zwieńczona została dwuspadowym dachem. Przechowywano w niej sprzęt wojenny, produkowano i naprawiano broń, a także składowano lekki i ciężki sprzęt bojowy. Brama wałowa zbudowana została w 1439 roku jako strażniczka północno-wschodniego wjazdu do miasta prowadzącego do Maszewa. Jej nazwa pochodzi od potężnych wałów ziemnych, które wzmacniały fortyfikacje, najbardziej rozbudowane przedbramie spośród wszystkich bram Stargardu. W XVI wieku zyskała renesansowy sznyt z manierystycznymi szczytami i cebulastą sygnaturką, łącząc gotyk z renesansem. Unikalny styl w regionie. II wojna światowa zrujnowała dach i szczyty, ale po wojnie odbudowano ją wiernie. W 2010 roku została uznana za pomnik historii. Baszta Białogłówka to gotycka strażniczka z XV wieku, wysoka na 30 metrów. Nazwa? Od białego,
stożkowatego hełmu, co świeci jak latarnia nad zakolem Iny. W środku 6 kondygnacji, a na dnie loch więzienny, gdzie szeptano sekrety. Istnieje legenda średniowieczna, która mówi, że gdy mężczyźni ruszyli na wojnę, bezbronne kobiety za pomocą prymitywnych podnośników wylały gorącą smołę na armię wroga. Udało im się odeprzeć atak i ocalić miasto. Nazwa Baszta Białogłowa została ustanowiona na cześć dzielnych mieszkanek, ponieważ kiedyś kobiety za sprawą białych czepków noszonych na głowach nazywano białogłowami. Brama młyńska, zwana również portową oraz wodną, została zbudowana na początku XV wieku. Pierwotnie 2 wolnostojące wieże połączone były drewnianym mostem, które zastąpiono murowaną budowlą z przejazdem. To jedyna zachowana brama wodna w Polsce i unikat w Europie. Nazwa pochodzi od kanału młyńskiego z XIII wieku, gdzie kiedyś huczały koła młyńskie. Brama nie tylko chroniła miasto, pełniła rolę komory celnej i giełdy dla hanzeatyckich kupców, pobierając myto od barek z ziarnem. Te żelazne łańcuchy na wieżach? Symbol zwycięstwa w średniowiecznej wojnie handlowej ze Szczecinem. Stargard zerwał ich blokadę i zawiesił tu na wieki. A wiecie, że jej sylwetka zdobiła herby i pieczęcie miasta aż do XX wieku? Dziś to siedziba Bractwa Rycerskiego Gryf i pomnik historii. Spichlerz nad kanałem Młynówki został wybudowany w 1685 roku. To najstarszy zachowany spichlerz na Pomorzu Zachodnim. Zbudowany z cegły, służył do magazynowania zboża z ziem stargardzkiej i pyrzyckiej, transportowanego Iną i lądem. Młodzieżowy Dom Kultury imienia Mariusza Zaruskiego powstał w 1950 roku jako harcerski ośrodek. Od 1971 roku nosi imię generała, pioniera żeglarstwa, wspinacza, poety i fotografa. Czerwone Koszary to ikoniczny zabytek, największy kompleks koszarowy na Pomorzu Zachodnim. Zbudowane w latach 1881-1884 z reparacji wojennych od Francji, z czerwonej cegły, stąd nazwa. Czerwone Koszary powstały dla elitarnego 9. Kołobrzeskiego Pułku Grenadierów hrabiego Gneisenau. Monumentalne budynki z blankami przypominają fortece. Przetrwały wojnę bez większych strat. W PRL-u tu stacjonowali czołgiści i artylerzyści, a dziś drugi Stargardzki Batalion Saperów, neutralizujący bomby z przeszłości. Witajcie na szlaku, gdzie mityczny gryf ożywa w uroczych rzeźbach. Gryfik to mały kuzyn gryfa, symbolu Pomorza z XII wieku, który strzeże herbu Stargardu. Pół lew, pół orzeł. Od 2023 roku możemy zobaczyć 17 tych kamiennych stworków na Starym Mieście, w parkach i nad kanałem Młyńskim. Każdy gryfik ma unikalny atrybut. Szlak to quest pełen zagadek. Skanuj QR-kody, rozwiązuj zadania w apce i odkrywaj legendy o dawnych kościołach, cmentarzach czy katowni.